7 stycznia, więc najwyższy czas zacząć jajka. W tym sezonie na początek coś dla całej rodziny. Bardzo proste i sympatyczne pisanki z kurkami. Są tak proste, że nie tylko dziecko, ale nawet ukochany pan domu da sobie radę. Pisanki proste, więc wymagania sprzętowe także niewielkie. Potrzebne będą pędzelki płaski i okrągłe oraz wyrafinowane narzędzia do robienia kropek, czyli pędzelki gąbkowe oraz wykałaczki. Wykałaczki z tępym końcem. Pisanki styropianowe mają szef. Esteci mogą go zeszlifować papierem ściernym. Jeżeli komuś szef nie przeszkadza, to ja to rozumiem. Biała farba akrylowa. Pisanki pokrywam jeden raz. A to moja najnowsza miłość. Bardzo prosta, przyjemna serwetka z kurkami. Jedna serwetka i 20 pisanek gotowych. Kurki mają idealnie białe tło, więc można by je tylko wyciąć. Ale ja lubię postrzępić boki, żeby lepiej wtopiły się w tło. Zaczynamy od rozdzielenia serwetki. Potrzebna nam będzie tylko górna warstwa. Brzegi przycięte nożyczkami lekko moczymy wodą i odrywamy. Jeżeli zdobicie pisanki z małymi dziećmi, to można ten etap pominąć. Potem wykałaczką zrobicie kropki i nic nie będzie widać. No a moja kurka wygląda w tej chwili tak. Do przyklejenia użyję kleju do decoupage z werniksem. Kurkę przykładamy i przylepiamy. Jeżeli przykleicie brzydko i powstaną jakieś denerwujące zmarszczki, to warto serwetkę zmyć pod wodą, a nową kurkę nakleić jeszcze raz. Zobaczcie na tą serwetkę. Mamy zapasowych kurek całe mnóstwo. No ale małe zmarszczki nikomu nie przeszkadzają. Proszę bardzo, moja pisanka wygląda tak. Użyłam 2 farb, turkus indyjski oraz beżowy. Taki nijaki, to absolutnie mój ulubiony kolor. Można go dodawać do wszystkiego, uzyskując piękne złamane odcienie. A to pierwszy pędzelek gąbkowy i odbijamy. Zobaczcie, wygląda to całkiem sympatycznie, po prostu połowa sukcesu. Teraz kropeczki wykałaczką. Kropkujemy, gdzie nam serce dyktuje. Swoją drogą beżowa farba idealnie pasuje do koloru kurek. Po prostu cud. A teraz drugi pędzelek gąbkowy. W środku dużej kropki stawiamy mniejszą białą. Pisanka wygląda pracochłonnie, a w sumie to 5 minut pracy. A teraz druga propozycja, jeszcze prostsza. Pierwszy etap to pasek naokoło pisanki. No i tu Was zaskoczę. Kropeczki wykałaczką. Oczywiście jej tępym końcem. W pierwszym etapie kropeczki niebieskie, w drugim etapie kropeczki białe. Żeby wszystko do siebie pasowało, dodałam jeszcze niebieskich kropeczek tu i tam, naokoło kurki. I jak Wam przypadła do gustu druga propozycja? No i pomysł trzeci, który wykorzystam także na koszyczku. Najpierw plamy u góry i na dole, a potem zapomniałam włączyć kamery. Ale w ten sam sposób ozdobię koszyczek, więc nic straconego. Taka falbanka wygląda troszkę przyciężko, ale wystarczy dołożyć trochę białych kropeczek i sytuacja zmienia się diametralnie. Bo te jajka to sama przyjemność i pełna improwizacja. Bez przemyślenia i planu, po prostu sama przyjemność. No może brak planu trochę widać, ale przyjemność olbrzymia. I pisanki gotowe, wystarczy dodać delikatne wstążeczki i rodzina może być dumna, wespół w zespół dokonała takiego cudu. A pisaneczki prezentują się tak. Naprawdę praca, a jedno przyjemne popołudnie. Może nie są finezyjne, wysmakowane, eleganckie, ale za to sympatyczne. A teraz pasujący koszyczek, pojemniczek. W pierwszym etapie maluję na biało, 2 razy. Ten sam zestaw farb, ponieważ wszystko ma do siebie pasować. I jedziemy, paseczek, od ręki. Nie musi być równy, najważniejsze, żeby był zrobiony z fantazją i zamiłowaniem. A teraz gąbeczkowa koronka. Taka sama jak na jajku. Proste, łatwe i przyjemne, a jak komuś nie wyjdzie, to może zamalować na biało. Niebieski odbijamy od środka i na zewnątrz. Jakby ktoś oko przyłożył, to idealnie równo nie jest. Ale uwierzcie, mi to nie przeszkadza, liczy się ogólne ostatnie wrażenie. I ponownie nasze specjalistyczne narzędzie. Biała farba. Zamaczasz, odbijasz, zamaczasz, odbijasz. No dobrze, poza kamerą obleciałam jeszcze serduszko. Skoro komplecik, to na koszyczek trafi kurka. W identyczny sposób wycięta, wyrwana i przyklejona.
i można byłoby już skończyć, gdyby nie trzeba było polakierować. Ja przemalowałam wszystko lakierem matowym jeden raz. Często zadajecie mi pytanie, czy to jest konieczne. Więc odpowiadam, w swojej pracowni to wy jesteście królową i możecie nie lakierować swojej pracy. Ale żadna prawdziwa królowa nie pozwoli sobie na taki pasztet. Prawdziwa królowa lakieruje. Po czym dodajemy kilka piórek i nasza praca wygląda tak. Może nie ambitne, ale zobaczcie, przecież to jest urocze. Jeżeli podzielacie moje zdanie, to zachęcam Was do stosowania naprawdę prostych rozwiązań. Dziękuję wszystkim oglądaczom za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.